Każdy odpowiedzialny akwarysta, który ma zamiar założyć jakieś większe akwarium, powiedzmy powyżej 500 litrów, z tyłu głowy od razu ma pomysł, żeby pod tym zbiornikiem zamontować SAMP. I to naprawdę całkiem logiczne rozwiązanie. Ale co z wszystkimi tymi, którzy jakoś nie rozumieją tego systemu lub po prostu nie mają miejsca na SAMP pod swoim akwarium? I w tym momencie pojawia się produkt, który kompletnie zmienia zasady gry. Jest to nowość od firmy AquaAir. Jeszcze gorąca. A gorąca nie tylko dlatego, że nowość, ale przede wszystkim dlatego, że grzeje. HyperMax BT Thermo to filtr, w którym jest zamontowane dwie grzałki, każda o mocy 150 W. Tych grzałek jest dwie, a więc razem daje nam 300 W mocy. Ten oto, można to nazwać kombajn, obsługuje zbiorniki od 200 do 1500 litrów. Jest naprawdę bardzo rozbudowany technologicznie i dzisiaj ten filtr Wam pokażę. Nie będzie tak jak w zeszłym odcinku. Po prostu już nie mogę się doczekać, kiedy otworzę i pokażę Wam, co jest w środku. Jeżeli jesteście ciekawi rewolucji, można powiedzieć rewolucji w akwarystyce i według mnie obecnie najlepszego filtra na świecie, no to zostańcie do końca tego filmu. Aquascaping TV, zapraszam na kolejny, mam nadzieję, ciekawy odcinek. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Pozwólcie, że dokonam unboxingu w nieco bardziej przyjaznym środowisku, czyli na moim, a właściwie mojej żony białym stoliku. Pod filtr, zgodnie z zasadami BHP, trafia oczywiście ręczniczek. Nie chcemy przecież, żeby zostały jakieś pamiątki na blacie. No i dobra, zaczynamy. Na pierwszy ogień to, co producent umieścił na opakowaniu tego prawdziwego giganta wśród filtrów akwariowych. Czyli tak, mamy tutaj model AquaAir HyperMax BT Thermo. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wersja z funkcją podgrzewania wody. W środku znajdziemy dwie grzałki o mocy 150 W każda, co daje łącznie aż 300 W mocy. Zakres regulacji temperatury wynosi od 20 do 33 stopni, więc spokojnie obsłuży większość popularnych rozmiarów zbiorników. Jak to w przypadku AquaAira bywa, nie mogło zabraknąć prefiltra. I powiem Wam szczerze, że to naprawdę świetne rozwiązanie. Znacznie ułatwia zarówno serwis samego filtra, jak i utrzymanie akwarium w dobrej kondycji. Według producenta HyperMax BT Thermo przeznaczony jest do zbiorników o pojemności od 200 aż do 1500 litrów. Dobrze słyszycie? 1500 litrów. A za chwilę pokażę Wam, dlaczego ten filtr jest w stanie obsłużyć tak ogromne akwaria. Moc pompy w zależności od ustawień wynosi od 18 do 36 W. A teraz słuchajcie najciekawsze. Deklarowana maksymalna wydajność to aż 4500 litrów na godzinę. Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że producenci mierzą takie wartości w idealnych warunkach, na czystych mediach filtracyjnych, a czasem wręcz na pustym kubełku. Mimo to, jeśli nawet w normalnych warunkach pracy te wartości będą nieco zaniżone, to i tak mamy do czynienia z absolutnym potworem w świecie filtracji akwariowej. Tu chyba dla wielu najnudniejsza strona opakowania. Niby mało ciekawe, ale często właśnie tutaj kryją się ważne informacje.
Bez obrazków ciężko dziś przyciągnąć uwagę. Czasem mam wrażenie, że historia zatoczyła koło i od pisania pismem obrazkowym wróciliśmy do pisania w social mediach też pismem obrazkowym. Różnica jest taka, że niekiedy na social mediach te obrazki się poruszają. Tak, tutaj zdecydowanie jest lepiej. Są obrazki, czyli to, co lubimy najbardziej. Na górze znajdziemy informacje, które widzieliśmy już na głównej stronie opakowania, ale niżej zaczyna się robić naprawdę ciekawie. To właśnie tutaj wracamy do pytania, dlaczego ten filtr bez problemu może obsługiwać akwaria powyżej 1000 litrów. Uwaga, tu naprawdę spora nowość. Ten filtr posiada 2 wloty i 2 wyloty. Umieszczone na przykład po przeciwnych stronach zbiornika mają zapewnić znacznie lepszą cyrkulację wody. Nowością w tej wersji są 2 grzałki zamontowane bezpośrednio w filtrze, dzięki którym urządzenie może jednocześnie filtrować i ogrzewać wodę. A całym tym akwarystycznym kombajnem możemy sterować zdalnie za pomocą aplikacji AquaL BT. Dlatego niektórzy do nazwy Hypermax BT Thermo dodają jeszcze Smart. Możliwości jest naprawdę sporo. Możemy regulować temperaturę, moc pracy filtra, a nawet ustawić tryb karmienia ryb, w którym przepływ wody zostaje czasowo ograniczony. Opcji i konfiguracji jest całkiem dużo, więc każdy powinien znaleźć ustawienia dopasowane do swoich potrzeb. Co ważne, dostęp do urządzenia można dodatkowo zabezpieczyć hasłem. Dobra, koniec oglądania pudełka, czas na odpakunek, bo sam już nie mogę się doczekać, co znajduje się w środku. Jak to zwykle bywa, na samym początku trafiamy na instrukcję obsługi, którą należy przeczytać. Napiszcie w komentarzu, ile osób z Was to robi. Nawet nie muszę sprawdzać, czy ta instrukcja jest po polsku. Przypomnę, AquaL to polski producent sprzętu akwarystycznego, a produkcja od początku działalności firmy odbywa się w Polsce. Solidna warstwa tektury oddziela orurowanie od samego filtra, który jest jeszcze dodatkowo zabezpieczony folią. Zdejmujemy ją i zobaczymy, jak ten gigant prezentuje się na żywo. Pierwsze wrażenie jest naprawdę świetne, a uwagę od razu przyciąga dotykowy wyświetlacz. Ale przy tak dużym filtrze liczy się nie tylko wygląd, ale oczywiście bezpieczeństwo. Duży kubeł oznacza duże ciśnienie wewnątrz, więc zabezpieczenia też muszą być konkretne. Z przodu i z tyłu mamy charakterystyczne dla AquaL'a duże klamry wspomagane mniejszymi blokadami, a po bokach kolejne 2 solidne zatrzaski. Zdejmujemy głowicę i zaglądamy do środka. System samoczynnego zalewania filtra to już standard w produktach AquaL. Jest też oczywiście duży prefiltr, bo skoro filtr jest ogromny, to i prefiltr również musi być taki. No i wszystko jasne. Media filtracyjne widoczne na opakowaniu jako akcesoria nie są częścią zestawu. Trzeba je dokupić osobno. Niby można poczuć lekki niedosyt, ale z drugiej strony i tak zawsze wymieniałem fabryczne wkłady na swoje sprawdzone media, obojętnie jakiej firmy byłby filtr. Na samym dole znajdziemy 2 kosze z gąbką, które oczywiście można zastąpić dodatkowymi mediami filtracyjnymi, jeśli ktoś ma taką potrzebę, ale jednak ja chociaż jeden taki kosz z gąbką bym zostawił. A teraz składamy wszystko w odwrotnej kolejności oczywiście i jedziemy dalej. Właśnie tak wygląda, nazwijmy to, akwarystyczny kombajn w unboxingu. Jeśli będę montował ten filtr w moim akwarium, to oczywiście wszystko pokażę krok po kroku na moim kanale, żebyście mogli zobaczyć, jak się sprawdza w praktyce, a nie tylko na papierze. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowości AquaL. Używacie czegoś podobnego u siebie?
czy dopiero planujecie przesiadkę na większą filtrację? Ja od siebie dodam, że według mnie filtracji nigdy nie jest za dużo. No i najważniejsze pytanie, które musimy w tym odcinku postawić. Czy ten filtr może być alternatywą dla sampa? Jak zwykle, jeżeli materiał Wam się podobał, łapeczka w górę i subskrypcja, ale dzwoneczek też nie zaszkodzi zaznaczyć, wtedy będziecie mieć powiadomienia o kolejnym moim nowym filmie. A ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku, jak zwykle w sobotę, punkt 12. Powodzenia, akwaryści!